Cześć, z tej strony Dawid, strona cryptonumbers.org. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o Solanie, będzie to wstępna analiza. Jest to projekt kryptowalutowy, a tak naprawdę platforma, na której możemy tworzyć aplikacje, NFT-ki i różne inne projekty blockchainowe. Jest to wysokowydajna platforma, jest bardzo szybka, potrafi przetworzyć nawet 60 tysięcy transakcji na sekundę. Ma ona konsensus Proof of History, natomiast token Solana używany jest do uiszczania opłat na tej sieci, a również do stejkowania. Mimo że blockchain jest szybki, super wydajny, parę razy zdarzyło mu się przerwać pracę i to budzi obawy o pewną centralizację tego projektu. Czy Solana jest dobrym projektem, czy nie, pozostawię Wam to do oceny. Natomiast w tym momencie zaczynamy analizę, zostawcie łapkę w górę i przechodzimy na stronę cryptonumbers.org. Widzimy, że Solana jest aktualnie na 6. miejscu według market capu, czyli według kapitalizacji na rynku kryptowalut. Wpiszemy Solana. Jej aktualna cena to $178. Szczyt cenowy był w styczniu 2025 roku i wynosił $294. Oznacza to, że aktualnie znajdujemy się prawie 40% od szczytu cenowego, od ATH Price. Jeżeli kiedykolwiek w przyszłości cena wróciłaby na styczniowy szczyt, byłby to wzrost o 1,65 raza, czyli o 65%. Aktualna kapitalizacja, czyli market cap Solany, to prawie $93 miliardy, w sumie $92,5 miliarda i market cap jest to nic innego jak mnożnik aktualnej ceny razy ilość tokenów, które znajdują się aktualnie w obiegu. Jeżeli zmienimy ATH Table na market cap, widzimy, że szczyt kapitalizacji był na poziomie $123 miliardów i aktualnie od szczytu kapitalizacji znajdujemy się prawie minus 25%. Oznacza to, że jeżeli kiedykolwiek w przyszłości aktualna kapitalizacja wróciłaby na szczyt kapitalizacji i nie zmieniłaby się ilość Solany w obiegu, to byłby to wzrost o 1,33 raza. I widzimy już, że jest to wzrost mniejszy niż jeżeli chodzi o potencjalny wzrost samej ceny. Mówi nam to tyle, że od stycznia ilość Solany w obiegu zwiększyła się, dlatego jest w tym miejscu różnica, jeżeli chodzi o potencjalny mnożnik zysku. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, to są tylko wskazania liczbowe, pewien model i każdy model jest inny, natomiast jeżeli złożymy te modele do kupy, to możemy sobie wyklarować swój pogląd, swoje zdanie na temat danego projektu. Zjeżdżając niżej, możemy sprawdzić inflacyjność każdego projektu. W dzisiejszym odcinku przejdziemy do Solany, klikamy Check Inflation Ratio i widzimy, że maksymalna podaż jest infinity, nieskończona. Mówi to nam od razu, że zespół zostawił możliwość tworzenia tokenów Solana w nieskończoność. W mojej perspektywie jest to bardzo duża czerwona lampka, ponieważ podaż tokenów może się zwiększać cały czas, co potencjalnie przy braku popytu będzie zbijać cenę w dół. Jeżeli chodzi o circulating supply, mamy 486 miliardów Solan i nie możemy wyliczyć inflation ratio, ponieważ podaż tokenów Solana może się zwiększać. Dla mnie ta informacja nie jest zbyt ciekawa, jeżeli chodzi o jakikolwiek projekt. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, należałoby sprawdzić szczegółowo w white paperze, jaki został zastosowany mechanizm tworzenia Solan, mintowania ich. Zjeżdżając niżej, możemy porównywać Solanę do innych projektów według kapitalizacji. W pierwszej kolumnie wybieramy Solanę. I jeżeli chcielibyśmy porównać do Ethereum na przykład, ponieważ Solana jest konkurentem Ethereum, to widzimy, że stosunek tych dwóch kapitalizacji jest 3,42, ponieważ kapitalizacja Solany to $92,5 miliarda, a kapitalizacja Ethereum to 317 miliardów i jeżeli kiedykolwiek w przyszłości Solana osiągnęłaby market cap Ethereum i w tym czasie podaż Solany, czyli ilość tokenów Solana w obiegu nie uległaby zwiększeniu, to cena Solany byłaby na poziomie $610. Jeżeli Solana kiedykolwiek osiągnęłaby market cap Bitcoina, to widzimy, że
tutaj przepaść jest już o wiele większa. Jest to ponad 22 razy mniejszy market cap Solany w stosunku do Bitcoina i jeżeli kiedykolwiek Solana osiągnęłaby tą kapitalizację króla kryptowalut bez wzrostu podaży Solany w obiegu, to cena za jedną Solanę byłaby równa $3983 aż. Natomiast pamiętajmy, że Bitcoin jest to ponad 60% kapitalizacji rynkowej i jest bardzo mało prawdopodobne, że kiedykolwiek taka Solana dogoni Bitcoina, natomiast w przyszłości, jeżeli w ogóle cała kapitalizacja rynku kryptowalut będzie większa, jeżeli oczywiście będzie większa, to jest taka możliwość, że projekty z top 10, top 20 będą osiągać takie kapitalizacje. Czas pokaże. Natomiast jeżeli Solana traciłaby zainteresowanie i zeszłaby do aktualnej kapitalizacji, na przykład Avalanche również jest konkurentem Solany, to wycena jednej Solany byłaby na poziomie tylko $20 i byłby to spadek kapitalizacji o prawie 90%. Mamy tutaj graficzne przedstawienie. Oczywiście im niżej w market cap, na przykład jeżeli spadła do market capu Polkadot, byłby to jeszcze większy spadek do niecałych $15. Dajcie znać, co myślicie o Solanie. Bardzo szybki, tani, wydajny blockchain. Natomiast pierwszą czerwoną flagą jest oczywiście brak inflation ratio. Maksymalna podaż jest nieskończona. Oznacza to, że trzeba to zweryfikować i jeżeli chcielibyście, żebym zrobił taką szczegółową analizę projektu Solana, jeżeli pod tym filmem będzie 50 łapek w górę co najmniej, to zrobię dla Was taką szczegółową analizę, a jeżeli chcielibyście, żebym przeanalizował w ten sposób co dzisiaj jakikolwiek inny projekt, dajcie znać w komentarzu, napiszcie nazwę projektu, ja wtedy dla Was przeprowadzę taką wstępną analizę za pomocą narzędzi na cryptonumbers.org. Jeżeli film się podobał, zostawcie także motywacyjny komentarz, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!